To jest ekonomia w jednej lekcji. Jak wygrać wybory według teorii gier, część druga, gra pułkownika Blotto. Druga, najbardziej znana gra po dylemacie więźnia, pułkownik Blotto. Kolonel Blotto z angielskiego znaczy kompletnie pijanego pułkownika, ale grę wymyślono we Francji. Nazwa bierze się raczej z popularnego wówczas w latach 20. XX wieku trzykołowego, znanego z niestabilności, która została tutaj, myślę, oddana na rysunku, znanego z niestabilności roweru firmy doręczycielskiej Blotto w Hell. Niestabilność jest cechą tej gry, pułkownik Blotto, tego trzykołowego roweru, jak widać, i zapewne owego nadużywającego trunków pułkownika. Grę przedstawił w 1921 roku Émile Borel, francuski matematyk, który został politykiem, zasiadał w Izbie Deputowanych francuskiego parlamentu. Był też ministrem marynarki wojennej, a w czasie II wojny światowej członkiem francuskiego ruchu oporu. I gra pułkownika Blotto to jest gra wojenna, a raczej antywojenna, dlatego że pokazuje, że nie ma równowagi. W tej grze każda strategia może być pobita. Gra Blotto wymaga właśnie alokowania zasobów na frontach. Gra pułkownika Blotto, zamiennie będziemy używać tych nazw, gra pułkownika Blotto, gra Blotto, jest grą o sumie zerowej. To znaczy wygrywa tylko jeden gracz, a drugi przegrywa. Nie ma więc mowy o współpracy. To jest gra o sumie zerowej. Pod tym względem przypomina jednokrotny dylemat więźnia, omówiony w oddzielnie nagranej lekcji pod tytułem Jak wygrać wybory według teorii gier. Dylemat więźnia. Część pierwsza. Zatem w grze pułkownika Blotto mamy grę o sumie zerowej. Jeden wygrywa, to drugi przegrywa. Gra o sumie zerowej. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Nasz pułkownik Blotto, żeby wygrać, ma za zadanie tak rozlokować dane siły, to znaczy liczby żołnierzy na poszczególnych polach walk, na poszczególnych frontach, też będziemy zamiennie używać nazw fronty walk, pola walk. Tak więc ma tak rozlokować swoje wojska, aby na danym polu walk, na danym froncie było ich w liczbie większej niż żołnierzy przeciwnika. Wtedy wygrywa daną bitwę na tym polu walki, na tym froncie. Taka jest prosta zasada tej gry. Wygrywa potyczkę ten, który na danym polu walki, inaczej mówiąc na danym froncie czy froncie walk, rozlokuje więcej liczbowo wojsk niż przeciwnik, a całą grę, wojnę wygrywa się, gdy ma się tych zwycięstw na poszczególnych polach walk, poszczególnych frontach więcej niż przeciwnik. Gracze podejmują decyzje symultanicznie, to znaczy nie znają decyzji planowanego rozmieszczenia wojsk przeciwnika. Przykładowo, tutaj pułkownik Blotto i przeciwnik miał do dyspozycji 10 żołnierzy i rozlokował i 3 fronty. Rozlokował 4 na tym froncie, 4 na tym i tutaj 2 na trzecim froncie. Przeciwnik rozlokował w ten sposób i pułkownik Blotto wygrywa na 2 frontach. 2-1. Inny przykład. Obaj wojskowi mieli do dyspozycji po 20 żołnierzy i zostali wojskowi rozlokowani w ten sposób. I 3 fronty. Na pierwszym froncie 9 w stosunku do 7, na drugim froncie 9 w stosunku do 7 i na trzecim 2 w stosunku do 6. Zatem, jeżeli to jest nasz pułkownik Blotto, wygrał na 2 frontach, bo rozlokował większą liczbę żołnierzy niż przeciwnik na 2 z 3 frontów. Wygrał 2-1. Kolejny przykład. Liczba żołnierzy po 100, 3 fronty. Przeciwnik rozlokowuje wojska w ten sposób. 34 do 33 do 33, czyli równomiernie. A nasz pułkownik Blotto stawia raczej na 2 fronty z 3 i rozlokowuje w ten sposób. 40, 40, 20 i wygrywa, bo na 2 z 3 frontów ma większą liczbę wojskowych. Pułkownik Blotto przynajmniej częściowo poświęcił jeden front, aby wygrać wojnę. To pierwsza obserwacja ogólna pochodząca z gry Blotto. Czasami warto poświęcić jedną bitwę, to znaczy nie angażować się
w nią, żeby wygrać pozostałe i całą grę, walkę. Czasami trzeba coś przynajmniej częściowo poświęcić. Idźmy dalej z pułkownikiem Blotto. Jeżeli wygraną strategią było 40, 40, 20, to przeciwnik przy kolejnej potyczce może oczekiwać, że ta wygrana strategia zostanie znowu zastosowana i odpowiadając na nią, w ten sposób rozlokował siły 20, 50, 30 i wygrałby, gdyby nie to, że pułkownik Blotto wcale nie pozostał przy swojej strategii, jak widać, 40, 40, 20, lecz miał taką fantazję, nie wie przecież, jak rozlokuje wojska przeciwnik, przyjął taką strategię 50, 0, 50 i wygrywa bitwę 2-1. Zatem można nie tylko czy nie tyle częściowo poświęcić jeden front, a i tak wygrać, ale zdecydowanie, całkowicie zrezygnować z jednej walki, aby wygrać całość. Kolejna nauka ogólna z gry Blotto. Ale i taka strategia może być pokonana. 50-0-50. Na przykład taką strategią 52-2-0. Mamy zwycięstwo w 2 z 3 bitew. Te wartości możemy zupełnie dowolnie dobierać. Co z tego wynika, z tej ostatniej potyczki? Wygrywa ta strategia, mimo że nie wykorzystuje nawet wszystkich swoich sił żołnierzy, prawda? 46 pozostało w koszarach, a i tak wygrywamy 2 z 3 bitew i wojnę. I to kolejna ważna obserwacja gry Blotto. Nie potrzebujemy użycia wszystkich swoich sił. Nie potrzebujemy siły równej przeciwnikowi, żeby wygrać. Możemy mieć nawet mniej sił, a wygrać. Mniejszą siłą można wygrać. Gra jest faktycznie tym bardziej, jak powiedzieliśmy już sobie na początku, niestabilna. Gracze nie dążą w niej do równowagi. Czyli czego trzeba, żeby wygrać taką niestabilną grę? Trzeba mieć szczęście. Nie na darmo Napoleon, jak rekrutował kolejnych swoich pułkowników, to pytał każdego przede wszystkim, czy ma szczęście w życiu. Nie pytał o wykształcenie, pochodzenie, ani nawet o odwagę czy pilność. Zamiast tego za szczególnie ważne pierwsze pytanie brzmiało, czy masz szczęście. Zatem widzimy, że po pierwsze, że rozwiązanie gry jest niestabilne. Każda strategia może być pobita. Po drugie, strategia optymalna, wygrywająca nie znaczy, że wszystkie siły trzeba wysyłać na front i czasami trzeba z jakiegoś frontu zrezygnować, poświęcić. W kampanii wyborczej gra wprawdzie nie do końca jest symultaniczna, raczej sekwencyjna, ale częściowo też symultaniczna. Więc jest to gra oparta na grze Blotto. Można na przykład zaangażować siły, pieniądze tam, gdzie jest szansa wygrania, a tam, gdzie jest bastion przeciwnika, duża siła, to może nie warto tracić sił. Zwłaszcza jeżeli tych okręgów o zbliżonych możliwościach jest więcej, a zasoby są ograniczone. Czyli może warto jakiś front odpuścić, a warto tam, gdzie jest szansa wygrać, warto zaangażować większe siły. Czyli pieniądze, siła argumentacji, czas. Pole bitwy może stanowić front argumentacji. Oczywiście tych frontów, na których walczymy, musi być odpowiednio dużo, to znaczy według gry Blotto odpuszczamy mniej niż tych, na których walczymy oczywiście. Ale nie musimy mieć nawet tyle samo sił, co konkurencja, żeby wygrać. Można mieć mniej sił, pieniędzy, ludzi, głosów w sondażach, a wygrać. Interesująca obserwacja, czy to dotycząca wyborów, czy różnych naszych działań, każda strategia może być pobita, może znaleźć się lepsza. Nie trzeba użyć wszystkich swoich sił, żeby wygrać. Nawet nie trzeba mieć tyle samo sił, żeby wygrać. Na przykład w sytuacji, kiedy przeciwnik ma 150 żołnierzy, a my mamy 96 i 3 fronty walk, no to oczywiście przegrywamy na 2 frontach. Ale gdyby przyjąć, że frontów jest więcej, 5 frontów, i przeciwnik rozlokuje swoje siły równomiernie po 30, my zaangażujemy wojska na 3 frontach, to na 3 z 5 wygrywamy i wygrywamy wojnę. Kolejny przykład. Przeciwnik ma 180 wojskowych, a my mamy 120. W przypadku 3 frontów no nie ma możliwości wygrania, ale gdy frontów jest więcej, na przykład 9, i przeciwnik rozlokuje znowu wojska równomiernie,
a my postawimy na 5 z 9 frontów, to na tych 5, proszę zauważyć, wygrywamy. Czyli trzeba wykreować nowe fronty, gdy jesteśmy słabsi. Trzeba dodać fronty. Gdy w jakimś zakresie mamy mniejszą siłę porównywalnie, jesteśmy po prostu słabsi niż przeciwnicy, trzeba zaangażować jakieś nowe cechy, czynniki nieznane przeciwnikowi, niespodziewane, zaskakujące dla niego. Trzeba postarać się o nowe pola walki, nowe fronty walk, wykreować nowe fronty właśnie, nowe cechy. Bo jeśli jest tylko kilka frontów, wygrywa ten, który ma więcej sił, ale gdy liczba frontów rośnie, przewaga tego, który ma więcej wojsk, paradoksalnie się zmniejsza. Generalnie podsumowując, prosta gra Blotto, która nie daje stabilnego rozwiązania, bo każda strategia może być pobita, jest też w tym sensie grą antywojenną, chociaż w zamierzeniu służyła do faktycznego rozlokowywania wojsk. Gra Blotto motywuje do szukania nowych rozwiązań. Wbrew sile konkurencji, sile przeciwnika, nawet słabsi możemy wygrać, w szczególności gdy mamy pomysły, niszowe umiejętności, wykreujemy fronty zaskakujące dla konkurencji. Dziękuję.